Od pani poseł Marii Kurowskiej z Podkarpacia dostałem różaniec z Ziemi Świętej, który ze sobą zabieram do aresztu, jeśli zostanę aresztowany, i będę na nim się modlić również za was. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, jak wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Jutro jest 8 marca, czyli Dzień naszych wspaniałych kobiet. I tutaj, zanim zacznę swoje wywody, chciałbym naszym paniom, które są na tym kanale, życzyć zdrówka, szczęścia, pociechy z nas, facetów, spełnienia marzeń, czego sobie tylko, drogie panie, zażyczycie. Myślę, że mogę chyba powiedzieć tutaj w imieniu wszystkich nas, naszej społeczności z tego kanału, że jesteście nieodzownym, nie wiem jak to nazwać. Musicie być na tym kanale, musicie być z nami i zresztą nie będę się rozgadywał. Drogie panie, z okazji waszego święta, spełnienia marzeń, obyście zawsze były uśmiechnięte i zawsze przy nas były. Także wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, dzisiaj będzie znowu o Mateckim, ale dzisiaj przychodzę do was z dobrymi wiadomościami. Czasem jest dobrze odpocząć od poważnych spraw i popatrzeć, jak miło zaczął się ten dzisiejszy dzień, czyli od zatrzymania tej mędy Mateckiego. Tak ogólnie rzecz biorąc, to, że Matecki czy Mejza w ogóle zostali wciągnięci na listy PiS-u, to chyba jest taka największa hańba Kaczyńskiego i wyborców, którzy na nich głosowali. Ale wracając do naszego dzisiejszego, w cudzysłowie, bohatera. Tak jak wam pokazałem we wczorajszym materiale, tak pajacował, tak cwaniaczył w tym Sejmie, tak tą całą łamaną angielszczyzną wykrzykiwał, jak to jest strasznie szykanowany. Czemu dostał zarzuty prokuratorskie? Otóż, moi drodzy, pogrążyli go jego własni współpracownicy, którzy między innymi zeznali, jak przynosili mu kasę w kopertach, które nazywali podatkiem darkowym. Kasę, która była częścią z pieniędzy, które dostawali za fikcyjnie zatrudnienia na fikcyjnych stanowiskach w różnych stowarzyszeniach. A to stowarzyszenie miało kasę, bo załatwił ją Mateckiemu Ziobro z Funduszu Sprawiedliwości, czyli z pieniędzy dla osób najbardziej potrzebujących. Sam Matecki miał też fikcyjnie zatrudnienie w Lasach Państwowych, w których ciągnął kasę, a ani jeden dzień nie było go tam w pracy. Natomiast najbardziej czekam, powiem wam szczerze, aż Matecki odpowie za szczucie na syna posłanki Felix. Działalność internetowa Mateckiego to taki najgorszy z najgorszych ścieków. Nie tylko szczuł na Mikołaja, szczuł na Ukraińców, obcokrajowców, imigrantów. Hejt taki w najczystszej postaci. Niestety za takie zachowania, powiem wam, nie tak łatwo pociągnąć do odpowiedzialności. Może dobrze, że oprócz tej obrzydliwej persony był też po prostu złodziejem. Z celi, już nie będzie niestety, albo stety, na szczęście tweetował.
Ale o czym pan mówi? Zorganizowaliście proceder, który pozwalał wam wyprowadzać pieniądze. I dzisiaj ja rozumiem pana zdenerwowanie, dlatego że to wszystko wskazuje na to, że była zorganizowana grupa i pan być może w tej grupie był. Dlatego należy to wyjaśnić. Trzeba to bardzo szczegółowo ustalić. Niewinni nie mają się czego bać i mam nadzieję, że po prostu staniecie państwo przed odpowiedzialnością. Przed odpowiedzialnością. Zorganizowaliście. Czyli tak, ten hejter, złodziej, ta kanalia, bandziorek został zatrzymany. Jak poinformował Jacek Dobrzyński, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Mateckiego, czyli ta kretyńska szopka, którą wam pokazałem, no okazała się, jakby nie patrzeć, prorocza. Agenci ABW przewieźli Mateckiego do prokuratury krajowej, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży publicznych pieniędzy na dużą skalę. Prokuratura krajowa stawia Mateckiemu 6 zarzutów, m.in. przywłaszczenia milionów z Funduszu Sprawiedliwości, fikcyjne zatrudnienia, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów. Prokuratura krajowa też wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt, gdyż istnieje ryzyko ucieczki, mataczenia, utrudniania postępowania karnego. Za te popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia. Matecki, podobnie jak Ziobro, próbował szukać schronienia w telewizji Republika, co wam też już to pokazałem. Planował też ucieczkę na Węgry, mimo że tak zapewniał, kozaczył, ale o tym też wam powiem, o tej próbie ucieczce na Węgry. Też wam o tym w dalszej części powiem. Tylko nie wiem, czy Orban chce już to robić, znaczy robić z Węgier przechowalnię dla przestępców z PiS. Tak czy inaczej, brawo dla ABW, dobra robota, panowie. Tak jak widzieliście w tym króciutkim filmiku, no Gostek też nie wytrzymuje ciśnienia. Zresztą każdy pisowiec nie wytrzymuje ciśnienia. Widziałem wypowiedź Wójcika na konferencji prasowej. Powiem wam, że wyglądał tak, jakby, nie wiem, miał zaraz dostać taki trupi opad. Raz czerwony, raz blady, raz siny. No po prostu gacie mają pełne. Ci rycerze pisowscy już zbroje mają tak osrane, że to głowa mała. Zresztą Gostek powiedział, że zatrzymanie Mateckiego przypomina najgorsze standardy wymiaru sprawiedliwości. No powiem wam, że była taka miażdżąca krytyka, ale Ziobry, bo on wielokrotnie podnosił taką potrzebę walki z przestępczością, przepraszam. No i tutaj słowo ciałem się stało. Jeszcze powinni zastosować konfiskatę rozszerzoną, to co wprowadził Ziobro. Moi drodzy, nie wiem co w tej telewizji Republika mają z tym bieganiem za samochodami. Piję tutaj do scen, które no, chyba przejdą do historii dziennikarstwa. No, jak pamiętacie, Rachoń biegł za Ziobrą. Panie ministrze, no teraz inny funkcjonariusz Republiki biegł za samochodem ABW z Mateckim w środku. No i nie wiem, czy do tej całej historii tego dziennikarstwa dołączy też właśnie ten sprint tego funkcjonariusza telewizji za rubliki, za zatrzymanym Mateckim. Była godzina 8:45. Warszawa stała w korkach. Centrum było praktycznie nieprzejezdne. To wtedy u zbiegu ulic Kolskiej i Towarowej funkcjonariusze ABW dokonali zatrzymania Mateckiego. Matecki od dłuższego czasu spodziewał się, że to nastąpi, dlatego od ponad doby miał przy sobie, nie inaczej jak telewizję za rubliki. No ta oczywiście nie zawiodła. Republika relacjonuje zatrzymanie Mateckiego. Punktualnie o 8:45 funkcjonariusze ABW zatrzymali Dariusza Mateckiego.
i zamierzali przewieźć go nieoznakowaną furgonetką do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Matecki generalnie wiedział, że do takiego zatrzymania w końcu dojdzie. Nie bez powodu można powiedzieć cały dzień spędził w telewizji, czy gdzieś tam w budynku telewizji Zarubliki w centrum Warszawy, ze spakowanym plecakiem i oczywiście zdjęciem Donalda Trumpa. Zresztą wam to pokazywałem, tutaj nie przesadzam. Podejrzewam, że jak w przypadku Ziobry liczono na dobre ujęcia przypominające te z zatrzymania Ziobry niecały miesiąc temu. Wiecie co, a być może to jest taka z mojej strony brzydka insynuacja, bo z pewnością tak nie było, przecież telewizja Republika taka nie jest. Ona by w życiu nie zrobiła takiego show, prawda? Ale tu po raz kolejny funkcjonariusze nie dali się wciągnąć w tą kretyńską szopkę telewizji Republika, tak w przypadku Ziobry, tak w przypadku Mateckiego. I do tego zatrzymania w czwartek nie doszło, nad czym na pewno ubolewa bardzo między innymi w wieczornym programie sama Danusia Cholecka. Nie przyszli jeszcze, żeby go zatrzymać, mówiła ze smutkiem w rozmowie z Przemysławem Czarnkiem. Matecki zapewne nie mógł zostać całą noc w domu wolnego słowa, jak to określana jest siedziba telewizji Republika. Następnego dnia rano towarzyszyła mu jednak cały czas ekipa telewizyjna, choć już nie tak liczna jak oczywiście w siedzibie telewizji. Ten tak zwany reporter, którego wyznaczono do monitorowania sytuacji, powiem wam, że wykazał się nieprawdopodobną kondycją. I tutaj, moi drodzy, zatrzymanie Mateckiego nie zakończyło tej tak zwanej pracy tego redaktora telewizji Republika, bo od godziny 8:45 do 8:47 biegał za furgonetką między autami po ulicach Warszawy. Kiedy ta, można powiedzieć, utykała w korku. Wchodził przed nią, kluczył między samochodami, podbiegał, zachowywał się jak opętany. Funkcjonariusze aż wezwali go do nieutrudniania czynności, kiedy drugi raz wbiegł przed furgonetkę. Ale człowiek jest tylko człowiekiem, moi drodzy, i w końcu zdyszany odpuścił przy takiej wtórze oddalających się coraz szybciej syren. Ani na moment nie przerwał pracy, której efekt będziecie mogli obejrzeć widzowie telewizji Republika. Oczywiście to na żywo oglądali, u mnie to wiecie, już są odgrzewane kotlety, ale bardzo chętnie się z wami z tym podzielę. Tak czy inaczej pokonał biegiem blisko 200 metrów, co dla wielu może być naprawdę imponującym wynikiem. I jeśli te sceny nie przejdą do historii, to dziennikarstwo może przestać istnieć. Zresztą zobaczcie, ocencie sami. Proszę mnie nie dotykać. Proszę mnie nie dotykać. Proszę mnie nie dotykać. Proszę nie narzucić mnie nietykalności telesnej. Proszę mnie nie dotykać. Co jest? Proszę nie utrudniać nosi.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała, widzieliśmy przed chwilą, posła Mateckiego. W domu Ewy Stankiewicz trwają przeszukania, za chwilę będą przeszukania w kolejnych miejscach. Myślę, że sprawa jest jasna, klarowna, czytelna, co się w tej chwili dzieje i no, jak wygląda rzeczywistość państwa, w którym premierem jest w tej chwili Donald Tusk. W studio, przypomnę, jesteśmy w trybie wydania specjalnego. Program Przyjaciele Republiki, program Jedziemy trwa w zasadzie w tej chwili oba programy naraz. Poproszę was. O funkcjonariuszce Stankiewicz i jej przeszukaniu powiem na koniec materiału, bo tego filmiku, bo mam jeszcze za mało materiału, ale to tam potraktujcie jako spoiler. Wracając do tej kanali. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, Matecki w 2023 roku zgromadził 26 800 zł na koncie, w banku 25 000 w gotówce oraz 20 000 na rachunkach PPK. Wpisał też do oświadczenia, że ma $100 amerykańskich. No, jaki biedny, skromny człowiek. Z dokumentu wynika, że za pracę na etacie Matecki zarobił 187 000 w 2023 roku, natomiast za działalność wykonywaną osobiście 57,5 tysiąca złotych. Oprócz tego otrzymał około 53 000 z wykonywania innej działalności. Matecki dostał też 50 000 darowizny od rodziców oraz 8 000 z tytułu innych darowizn. To oznacza, że zarobił łącznie w 2023 roku bagatela 369 200. Według jego oświadczenia oczywiście. Ujawnił, że ma Volkswagena Golfa 4 z 2013 roku, który jest wart 10 000 złotych. Z ostatniego oświadczenia majątkowego Mateckiego wynika, że jego oszczędności na rachunku bankowym osiągnęły 27 000 złotych, a w gotówce 25 000. Wskazał też, że ma około 1000 złotych w portfelu wirtualnym. Z podanych przez niego informacji wynika, że w 2020 roku wziął kredyt hipoteczny na kwotę 500 000 złotych. W grudniu 2023 roku do spłaty mu zostało 248 000. Co ciekawe, Matecki tym razem nie wskazał w oświadczeniu, że ma jakąś nieruchomość. Ciekawe faktycznie. Informacja o posiadanym przez niego domu pojawiła się natomiast we wcześniejszym dokumencie. Matecki ujawnił wówczas, że jest współwłaścicielem domu o powierzchni 222 m2, który został nabyty za 725 000 zł. Jego wartość wzrosła później do 1 100 000 zł. Według informacji na kilka dni przed powołaniem do rządu Tuska w grudniu 2023 roku Matecki chyba wiedział, co go czeka, bo miał przepisać swoją część domu w Szczecinie na rodziców. Standard, nie? Obajtek na syna przepisuje, każdy na kogoś tam przepisuje, Morawiecki na żonę. Według poprzedniego oświadczenia majątkowego Matecki uzyskał łącznie 239 700 dochodu z różnych źródeł, bliżej nieokreślonych. Oczywiście, rzecz jasna, cała pisowska wierchuszka broni Mateckiego jak ojciec cnoty własnej córki. Rozpieprza mnie to, że oni pokazują znak wiktorii. To nie jest znak złodziei, krętaczy, oszustów, malwersantów, hejterów. To jest znak wolności. Nie mają prawa tego używać. I teraz tak. Jeden z polityków PiS, a dokładnie chodzi o dzbana Czarnka, powiedział tak, to oczywiście w telewizji Republika. Dariusz Matecki to poseł na Sejm RP. Od wczorajszego poranka był w prokuraturze i prosił, aby go przesłuchać. Całe popołudnie i wieczór spędził w telewizji Republika i na żywo wchodził na antenę, mówiąc, że jest
w siedzibie telewizji i jest do dyspozycji. A służby Tuska zrobiły za nim pościg po ulicach Warszawy jak za zbirem, kiedy jechał znowu do prokuratury. To nie jest państwo demokratyczne. I tutaj chciałbym kilka słów wyjaśnień, bo no, chyba powinny być. Czarnek jak zwykle wszystko poprzekręcał, powyolbrzymiał. A o co tu chodzi? Może tak, powiem tak, no to jest to, co Czarnek powiedział, to jest po prostu straszne. No służby nie chciały uczestniczyć w przedstawieniu, jakie przygotowała Ruspublika, a prokurator nie chciał się podporządkować Mateckiemu, który sam sobie ustalił, kiedy ma być przesłuchany. No powiem wam prawdziwy szok, no to jest obraz prawdziwej dyktatury. A tak na poważnie. Z informacji prokuratury wynika, że oni nie mogli wcześniej Mateckiego aresztować, bo nie było pism, nie przyszło pismo z kancelarii Sejmu, więc nie mogą tak działać. Po drugie, to nie oskarżony ustala termin przesłuchania i prokurator ma się stawić, bo oskarżony jest, tylko oskarżony ma się stawić na wezwanie prokuratora. Tym pisowskim łbom coś się po prostu, tak mi się wydaje, pomieszało. Zaraz wam wrzucę wypowiedź Sakiewicza, która też no, wiele daje, że tak powiem, do myślenia, ale koniec końców no, Matecki usłyszał zarzuty. Generalnie, tak powiedziałam, dokładnie 6 zarzutów. Po zakończeniu czynności prokurator uznał, że zachodzi konieczność o izolacji podejrzanego, a więc zastosowanie tymczasowego aresztu. To przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Są to zarzuty związane z przeniewierzeniem pieniędzy pochodzenia z Funduszu Sprawiedliwości, jak i zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz fikcyjnym zatrudnianiem w strukturach Lasów Państwowych. Oczywiście Becia Kępa też musiała tweeta wrzucić, no kwiatki dla biednej żony. Jezu, 8 marca, Dzień Kobiet, a Daruś siedzi w kryminale. No coś strasznego, no. Pani mąż jest więźniem politycznym, napisała. Od kiedy to złodzieje, hejterzy, malwersanci, krętacze są więźniami politycznymi? Nie wiem, może coś mi ominęło. Ale tak się zastanawiam, no kwiatki piękne, trzeba przyznać. Tylko się zastanawiam, czy kradzione z cmentarza, czy z jakiejś zbiórki charytatywnej są te kwiaty. No, powinna do tych kwiatów jeszcze dołączyć instrukcję obsługi pieca i termostatu, no, żeby tam zimno jej nie było, no bo wiecie, no, jak Wąsik i Kamiński był, to biedne kobiety marzły, bo nie umiały sobie termostatu podkręcić. Ale jak znam życie i Kępę, to te kwiaty, no ładne, bo ładne, ale pewnie do odbioru będą za pobraniem. No ale wracając do naszego przestępcy. Powiem wam tak, co by nie mówić, ale Mateckiemu za kratami jest do twarzy. No taki typ urody. No ale wspominałem wam o Sakiewiczu i jego wywodach, no bo wiecie, no jest rozczarowany, że znowu Dom Wolnego Słowa nie uratował prawdziwego wojownika o wolność i demokrację, niepodległość Polski, że te służby Tuska i Bodnara no, znowu nie dały się wciągnąć w tępą, prostacką gierkę z Sakiewicza. Zresztą posłuchajcie jego i zaraz już będę przechodził do podsumowania. Pan prokurator, zanim się zupełnie rozpłakał, bo miałem wrażenie, że jego tam telepało z nerwów, wiedząc, że działa w grupie przestępczej, tak? No bo przecież działa w imieniu nielegalnej prokuratury,
pozbawiają ludzi wolności, pozbawiają ludzi podstawowych praw, będąc działając całkowicie sprzecznie z polską konstytucją. Tak? Całe to środowisko wcześniej czy później się musi znaleźć w więzieniu, no bo mamy do czynienia z głębokim przestępstwem, bardzo daleko idącym przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, wolnościom ludzkim i ustrojowi Rzeczpospolitej Polskiej. Ale już pomijając to, pan prokurator tłumaczył, że nie mogli podjąć działań wobec posła Mateckiego, ponieważ nie mieli jakichś papierów w Sejmu, kiedy on się do nich zgłosił. Tymczasem przez całą noc służby specjalne inwigilowały Republikę, na co mamy dowody i będziemy je w swoim czasie ujawniać, żeby śledzić pana posła Mateckiego. To na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie redakcja Republiki była inwigilowana? Oczywiście nie zdecydowali się na atak, bo po poprzedniej próbie wejścia do Republiki wiedzieli, że my za darmo i bezprawnie nie damy tutaj nikomu wejść. Ale na jakiej podstawie odbyła się inwigilacja, skoro nie mieli dokumentów pozwalających na jego zatrzymanie? I dlaczego użyto środki operacyjne na poziomie co najmniej walki kontrwywiadów, szpiegostwa w sprawie o naruszenie kodeksu pracy? Tak, bo że wykorzystał kodeks pracy, że niby nie pracował, a miał pracować, albo pracował w domu, a miał pracować w pracy. Tak, i z tego powodu używa się środków operacyjnych takich jak przy zatrzymaniu dużej siatki szpiegowskiej. Znaczy, gdybym nie pomyślał, że mamy do czynienia z potężnym zamachem na ustrój państwa, na podstawowe wolności, zresztą dostaję od zagranicznych dziennikarzy masę próśb o pokazanie tego filmu. Jeżeli ktoś sądzi, że bierze w tym udział politycznie, prawnie, faktycznie, a nie zostanie to na lata, nie będzie z tego rozliczane przez instytucje międzynarodowe, to po prostu jest niespełna rozumu. Panowie, i to też zwracam się do polityków obecnej koalicji. Wy jesteście już w archiwach, wy jesteście już pod reflektorami instytucji strzegących demokracji i praw człowieka w Stanach Zjednoczonych i w innych instytucjach i będziecie z tego rozliczani. I jeżeli wam się wydaje, że jest inaczej, to znaczy, że wy kompletnie nie rozumiecie życia. Wy nie rozumiecie, jak świat się toczy. Wy z tego będziecie bardzo ostro rozliczani. Niektórzy z was pójdą na wiele lat do więzienia za to, co wyrabiacie. Bo nie ma wyjścia. Niszczycie polską demokrację, niszczycie wolność słowa. Łamiecie podstawowe prawa człowieka. A ten rozpłakany prokurator też się znajdzie w więzieniu. Zapewniam go, że ten płacz dzisiaj na konferencji nic mu nie pomoże. I ten bełkot, który tutaj uprawiał. I tak w gwoli wyjaśnienia do tego bełkotu z Sakiewicza o działaniach operacyjnych ABW, bo no, Sakiewicz, jak to Sakiewicz, no nie do końca mówił prawdę lub pomijał pewne drobne fakty. I to wyszło właśnie taka informacja z ostatniej chwili. Po prostu nie chcieli popełnić błędu w przypadku jak Romanowskiego, bo śledczy ustalili, że Matecki został zatrzymany przez ABW w drodze nie do prokuratury, ale na lotnisko, gdzie miał zarezerwowany lot, uwaga, do Budapesztu. Także bardzo dobrze, że pilnowali Mateckiego, żeby po prostu nie zwiał. No a Dareczek do końca życia zapamięta numer LO 535. To jest numer lotu właśnie do Budapesztu, na który jechał, gdy go zatrzymano. Tylko nie przewidział, że ABW ma wgląd do listy pasażerów. No, jest jak jest. Był może zbyt pewny siebie. I jeszcze kilka informacji, takich ciekawostek. Tu jak widzicie na oświadczeniu prokuratury Matecki przed prokuratorem się rozpruł. Taka typowa 60. Sypnął Ziobrę, Marcina W., Michała W., Grzegorza G. Także ta cała zorganizowana grupa przestępcza sypie się jak domek z kart, a Matecki już nie jest taki cwany, jak był do tej pory. Inna sprawa. Matecki podobno jest taki dobry w internety. Przed aresztowaniem wiedział już, co go czeka. Skasował wszystkie swoje konta, te hejterskie, nie tylko.
ale pacan zostawił telefon. Prokuratura odzyskała i dysponuje całością danych z telefonu Mateckiego, w tym numerami grupy WhatsApp, która miała pomóc utrudniać postępowanie karne. No, tak jak powiedziałem, a tak ponoć się znał w tych internetach. Moi drodzy, no bo jak można? No, skasował wszystkie swoje profile, ale zostawił stary telefon. Nie wiem, czy to już była panika, czy już działał po prostu po omacku. No, Matecki bez swoich troli, kont i botów jest jak Lord Voldemort, pozbawiony wszystkich swoich takich Herkulesów. I tutaj oby służby odpowiednio zajęły się tą zorganizowaną, zdegenerowaną jednostką. Bo między innymi po to głosowaliśmy na koalicję 15 października, by takich Mateckich dosięgła ręka sprawiedliwości. No a to, że prokuratura dopadła telefony i odzyskała wszystkie konta Mateckiego, no tutaj chyba się nie ma co dziwić, że Ziobrze szczęka latała ze strachu. I kończąc wątek Mateckiego, powiem wam tak, może podsumuję to w ten sposób. Najlepszym dla mnie świadectwem o tym człowieku jest to, że wiedząc praktycznie na 100%, że pójdzie siedzieć, nie spędził tego czasu, który mu pozostał przed aresztowaniem z żoną, z dziećmi czy tam z dzieckiem, tylko siedząc z torbą i zdjęciem Trumpa w szczujni Republika. No, jak widać, każdy ma swoje priorytety. Panowie przystępują do czynności. Czego panowie szukacie, powiedzcie jeszcze? No tego, co jest w postanowieniu. Nie otrzymała Pani postanowienia? Czyli szukacie... Dokładnie szukamy elementów, fragmentów Tupolewa. Tupolewa tego 101, tak? Ale Czyli ja nie tego, wiem, który kto jest to jest. rozbity, rozbił się w Smoleńsku, tak? Szukamy z tego Numer modelu. 101, boczny, czyli ten, który został Nie wiemy wysadzony w powietrze w Nie Smoleńsku. wiemy tego. Tak jak wynika z postanowienia. Bo ten 102 stoi w Mińsku, czyli panowie teraz tutaj u nas w piwnicy szukają Samolotu. tego samolotu, którego wrak oddał Tusk Putinowi i które ludzie jeszcze próbowali, nie wiem, przywieźć, Uratować. może uratować, zbadać jakieś próbki, tak? Polskie państwo powinno się tym zainteresować, no ale mija 15 lat i oni szukają teraz tego u nas w piwnicy. No? Przeprosimy Państwa, bo No i tak na koniec, jak obiecałem, o funkcjonariuszce Stankiewicz. Żandarmeria przeszukała mieszkanie Stankiewicz i jej męża Glena Jondersena. Tego, który za pozwoleniem Macierewicza ciął i demolował bliźniaczy samolot Tu-154. I wbrew temu, co jest na filmiku, tu nie chodzi, że żandarmeria szuka części tego Tupolewa, który się rozbił w katastrofie pod Smoleńskiem, tylko tego drugiego, który Macierewicz ze swoimi kumplami całkiem dobry, sprawny samolot pocięli, zdemolowali, rozpieprzyli i wiele części z tego samolotu po prostu brakuje. Szukają dokumentów i zaginionych oryginalnych części samolotu, który niby rozbił się w Smoleńsku. Takich zgubionych części z wraku jest generalnie 23. Czyli jeszcze raz, tu chodzi o części samolotu, które Macierewicz rozebrał, bliźniaczego samolotu. Także do domu Stankiewicz i jej męża wkroczyła żandarmeria, która poszukuje fragmentów bliźniaczego, podkreślam, bliźniaczego samolotu, który posłużył Macierewiczowi do jego eksperymentów, które narodziły się w jego chorej głowie. I tutaj może tak dla nieobeznanych, mąż Stankiewicz, ten Glenn Jondersen,
Jest badaczem, który pomagał Macierewiczowi w badaniach katastrofy smoleńskiej, a sama Stankiewicz przygotowywała całą masę filmów, w cudzysłowie filmów dokumentalnych, w tym te dotyczące katastrofy smoleńskiej, która to w tych filmach przedstawiana była zgodnie z narracją zamachu na samolot. Czyli tyle faktów na razie, no zobaczymy jak to będzie dalej, ale na razie tylko tyle udało mi się tych faktów zebrać. Także na tym będę kończył. No, musicie przyznać, że dzisiaj przyniosłem wam dobre wiadomości, także nie przynoszę tylko złych wiadomości. Dla wszystkich sympatyków PiS tutaj macie mem, plakat in blanco. Tylko wystarczy wstawić zdjęcie, wpisać nazwisko ulubionego przestępcy, no i być solidarnym z nim. Także ja wam już dziękuję. Drogim paniom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I cóż, widzimy się w niedzielę na live'ie. Mam nadzieję, że przybędziecie i porozmawiamy sobie. A na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w niedzielę o 18:00. Trzymajcie się, cześć. Cieślakowi. 10-latki w poprawczakach, drodzy Państwo. To jest kolejny pomysł ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. Ja opowiadałam Państwu chyba w poniedziałek o tym, że Solidarna Polska ma taki pomysł, żeby w szkołach te dzieci, z którymi są problemy wychowawcze, myły podłogi na przykład, albo grabiły liście wokół szkoły. Tym razem Solidarna Polska idzie jeszcze dalej i zajmuje się dziećmi w poprawczakach. I teraz uwaga, drodzy Państwo. Rząd przygotowuje projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Wczoraj zajmował się nim Sejm i teraz bardzo ciekawe, co ten projekt zawiera. Jeżeli ktoś z Państwa nie siedzi, no to proponuję, żeby usiąść. Możliwość umieszczania 10-latków w placówkach resocjalizacyjnych, 10-latków, podkreślam, i przyzwolenie, żeby w pewnych sytuacjach można było wobec nich używać paralizatorów, kajdanek i zakazywać im kontaktów z rodziną. Podkreślam, drodzy Państwo, mówimy o 10-latkach. Paralizator, kajdanki i zakaz kontaktu z rodziną. To jest pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na resocjalizację 10-letnich dzieci w poprawczakach. O tym pisze Gazeta Wyborcza, a profesor Marek Konopczyński komentuje krótko, aczkolwiek i tak moim zdaniem bardzo delikatnie. To nie ma nic wspólnego z resocjalizacją. Według projektu nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. W zakładach poprawczych będą mogły znaleźć się dzieci i młodzież od 10 do, uwaga, 24 roku życia. To jak widać się przeciąga ta granica dzieci i młodzieży. No, projekt bardzo kontrowersyjny, oczywiście nie mam czasu.